I tak to właśnie tutaj wygląda wewnątrz. Mamy tutaj klawiaturkę QWERTY, co się rzadko zdarza, bo zwykle Delle, które możemy zakupić na nasz rynek, mają klawiaturę QWERTZ, czyli niemiecką, a ten tutaj ma w pełni naszą US.pl. Zawiasy tutaj są lekko luźne. Myślę, że coś sobie na ten temat poradzimy. Zresztą Tomek wspominał w naszej korespondencji, że chciałby, jeżeli się uda, tutaj ten temat ogarnąć. Myślę, że coś tutaj ogarnąć się uda, ponieważ gdyż mam zawiasy do tego modelu, może nie nowe, ale na pewno w lepszym stanie. Poza tym tutaj zewnętrznie wszystko wygląda całkiem fajnie. Jest to o tyle ciekawy model, że tak naprawdę jest to pierwszy na świecie DTR, czyli Desktop Replacement, zastępca komputera stacjonarnego. Mamy tutaj wymienną kartę graficzną, mamy tutaj wymienny procesor i generalnie całość tego zestawu sprowadza się do tego, że w swoich czasach był w zasadzie 1:1 zamiennikiem komputera stacjonarnego. Jest tutaj naprawdę wszystko bardzo fajnie rozwiązane. Mamy tutaj stację dyskietek w systemie Ultra Bay, czyli możemy sobie ją tutaj za pośrednictwem tego tutaj Zynksa bez problemu wymontować. Samą stację możemy wymienić na kieszeń do dodatkowego dysku twardego. Możemy tutaj włożyć dodatkowy napęd, żeby w locie na przykład kopiować, nagrywać sobie płyty CD, DVD. Jest to naprawdę bardzo fajny patent. Ewentualnie możemy tutaj zamontować dodatkową baterię, dzięki czemu będziemy mieli w tym przypadku fajny setup, który będzie nam trzymał dłużej bez zasilania z sieci. Co tutaj wewnątrz? Już sobie tutaj sprawdzimy. Podłączymy go, zobaczymy, czy bateria działa. Z tego co widzę, albo jest rozładowana, albo Tomkowi bateria nie działa. Z fajnych rzeczy jeszcze w środku zwróćcie uwagę na te podłapki w Palmrestie. One są wymienne i one występowały w kilku kolorach. Ja osobiście w swojej kolekcji mam czarne, mam takie, można powiedzieć, mahoniowe, drewnopodobne, tak jak kiedyś się używało w Mercedesach klasy S, oraz mam srebrne. Żółtych sam osobiście nie posiadam i szczerze wam powiem, wygląda to całkiem kozacko, chyba sobie muszę takie załatwić. Wewnątrz sercem tego laptopa, co tutaj jest, zaraz sobie, jak wcześniej wspomniałem, sprawdzimy i w sumie może nie przedłużając, odpalimy go i zobaczymy, co tutaj mu wewnątrz gra. No i co, laptopa mamy podłączonego, więc sprawdźmy, co tutaj w sercu gra. Standardowo w Dellu wchodzi się do menu Setup na F2 i zobaczmy, a tutaj delikatny odcisk na matrycy od Crackpointa. Zobaczmy, co mu tutaj wewnątrz gra i pokazuje. A wewnątrz mamy procesor Pentium 3 850 MHz, mamy tutaj Nvidia GeForce 2 Go 32 MB, mamy kartę dźwiękową ESS Maestro 3, czyli taką w sumie całkiem niezłą, bo jakkolwiek dźwięku MIDI w DOSie mieć nie będziemy, tak te same gry odpalone pod Windowsem będą emulowały dźwięk MIDI w miarę poprawnie, więc jak najbardziej do retro powinno być tutaj ok. I generalnie wszystko tutaj powinno być klasa. Jeżeli chodzi o jasność tego panelu, no to kurczę, szału nie ma, dupska nie urywa. Natomiast no cóż, może tutaj spróbujemy sobie coś na to poradzić. BIOS z tego co widzę mamy najnowszy, nie mamy tutaj specjalnie czego szukać, jeżeli chodzi o sam update. Bateria na ten moment pokazuje, że się ładuje, ale czy się ładuje na pewno? No tego nie wiem. Na pewno nie jest jakoś super uszkodzona, ze względu na to, że gdyby ona była całkowicie zużyta, ta dioda tutaj, nie wiem czy wy to widzicie, chyba tak, ta dioda tutaj migałaby nam przerywanym światłem na kolor pomarańczowy. I myślę, że może nie przedłużając, spróbujemy sobie tutaj zajrzeć do środka i zobaczymy sobie, jak ten laptop jest zbudowany. Przy okazji, tak jak obiecałem Tomkowi, zrobimy tutaj drobne spa. Żeby samego laptopa rozłożyć do tego miejsca, gdzie potrzebujemy tutaj sobie zaglądnąć. Baterię widzę, że tutaj już była regenerowana. To jest jakiś zamiennik Stu-Powera 3600 mAh. Zasadniczo oryginalne miały 3600 albo 4200 w zależności od wersji. Generalnie ona się chyba nawet, nie wiem czy nie będzie ładować, coś tutaj nam mryga.
No nic, zobaczymy później na dalszym etapie przeglądania. Na ten moment zajrzyjmy sobie do środka, zobaczmy w jakim stanie tutaj mamy ten laptop. Laptop oryginalnie, z tego co widzę, ma licencję Windowsa Millennium. Natomiast myślę, że tutaj zrobimy sobie 98. Dlatego, że zasadniczo ten setup do Windowsa 98 jest, można powiedzieć, niemalże stworzony. Jaką tutaj mamy pamięć? Pamięć tutaj mamy 128 MB CL2 PC100. Taki typowy SD-ramik, który zasadniczo w tamtym okresie bardzo fajnie sobie dawał radę. Nie wiem, może tutaj rozbudujemy Tomkowi o kolejny moduł 128 MB. Jeżeli będzie chciał, tak też uczynimy, ponieważ gdyż mam w nadmiarze tych wszystkich modułów i mogę sobie na taki upgrade pozwolić. Tutaj zaraz zajrzymy pod klawiaturę. Fajne jest w Dellach, nie wiem czy pokazywałem Wam już kiedyś, czy zwróciliście sami na to uwagę, mając te laptopy, że tak naprawdę mamy tutaj wszystko oznaczone. Tutaj, zwróćcie uwagę, jeżeli chodzi o klawiaturę, mamy tutaj zaznaczone K, czyli keyboard. Jeżeli chodzi o palm rest, czyli jakby całą tą przednią obudowę frontalną laptopa, mamy tutaj P, czyli palm rest. Jeżeli chodzi o inne peryferia, tak jak tutaj na przykład mamy banki pamięci RAM, mamy tutaj K łamane przez M, czyli mamy keyboard łamane przez M, czyli memory. Jest to całkiem fajne, ponieważ zawsze wiemy, jakie śrubki należy wykręcić, żeby dostać się do odpowiedniego miejsca, które nas interesuje. W momencie, kiedy sobie odkręcimy śrubki od klawiatury, wystarczy klawiaturę delikatnie podważyć. Ona tutaj jest na takich ślizgach, a samo gniazdo tutaj jest na takim wszczepie i należy go delikatnie pociągnąć tak, ażeby wyszło cyk i mamy klawiaturę wyjętą. Sama klawiatura jest zbudowana w ten sposób. Mamy gniazdo i tutaj z ciekawostek powiem Wam jedną rzecz. Mamy tutaj, sama klawiatura jako taka jest jednocześnie układem chłodzenia dla chipsetu graficznego. Jak zwróciliście uwagę, tutaj jest taka stójka, do której przylega chip układu graficznego i poprzez heatpipe, który jest rozłożony wzdłuż tej klawiatury, rozprowadza tą energię cieplną, tak ażeby karta grafiki nam się nie przegrzała. Jest to dość ciekawy patent, który później u różnych producentów był trochę stosowany. Sama klawiaturka jest membranowa, natomiast ma bardzo fajny skok i z Delli z tamtego okresu to jest w sumie taka typowa, jaka była wtedy w tamtym czasie stosowana. Jeżeli chodzi tutaj o same wnętrzności, zobaczmy sobie, jak to tutaj jest zbudowane. Już Wam pokażę. Tutaj jakby sam ten element się delikatnie podważa. Jest zrobiony na zatrzaskach i po delikatnym podważeniu ściągamy sobie całą tą listwę, która swego rodzaju jest taką listwą multimedialną, gdzie mamy wysterowanie samych przycisków multimedialnych, pogłaśnianie, przyciszanie i przycisk power. Zasadniczo ta listwa jest naprzemienna. Jeżeli byście mieli na przykład Della z serii C800, 810 bądź 840, te panele są tak naprawdę naprzemiennie zamienne. I teraz zarówno w Inspironie, jak i w Dellu mamy ten przycisk na płytce tutaj klawiszy multimedialnych. Już Wam tutaj, to jest ta płytka. I z ciekawostek Wam powiem, że pomimo tego, że w Dellu na przykład C800, C810 czy C840 te klawisze multimedialne nie są wyprowadzone, tak jak tutaj w tej listwie, to jako takie na tej listwie funkcjonują, ponieważ są to dwie identyczne listwy. Co za tym idzie, jeżeli byście dorwali kiedyś taki panel multimedialny, a mieli Della C800, C810 bądź C840, no to możecie sobie naprzemiennie taki panel zastosować, zainstalować sterowniki z Inspirona i będzie Wam to wszystko śmigać. Sam procesor jest tutaj umieszczony w sokecie Intel 615 i tutaj mamy układ chłodzenia, który jest skonstruowany w ten sposób.
Jest to tak naprawdę bardzo prosty układ chłodzenia, ale na dobrą skalę tutaj więcej nam nie trzeba. Sam ten tutaj aluminiowy plaster jest na kleju termoprzewodzącym i zasadniczo jest to tutaj konstrukcja zupełnie wystarczająca, żeby tą temperaturę z tego Inspirona odprowadzać. Czy my sobie to spróbujemy w jakiś sposób tutaj ulepszyć? Pierwsze sprawdźmy, jaką on ma kulturę pracy. Jeżeli się okaże, że ta kultura pracy jest ok, nie ma co tutaj kombinować, bo tak naprawdę wiele nam to tutaj do sprawy nie wniesie. Z rzeczy takich jeszcze wartych przejrzenia, co by tutaj można było sobie popatrzeć, no to na pewno spojrzymy sobie na głośniki, ponieważ sam ten Dell jest zbudowany w oparciu o głośniki Harman Kardon. Natomiast z ciekawostek Wam powiem, że te głośniki występowały w dwóch wersjach. I tak, w pierwszych wersji one miały membrany takie lekko silikonowe i one często zawodziły, często pękały, często były po dłuższym czasie w bardzo, bardzo złej kondycji. Natomiast co my sobie tutaj możemy zrobić? My sobie tutaj możemy wziąć i te głośniki przeglądnąć. Jeżeli by się okazało, że te głośniki są faktycznie w bardzo, bardzo złej kondycji, no to nic nie stoi na przeszkodzie, ażebyśmy sobie te głośniki tutaj Tomkowi wymienili, ponieważ wydaje mi się, że mam gdzieś tutaj już drugą rewizję Harman Kardon i tak naprawdę mam ich troszkę w swojej kolekcji i nie widzę przeciwwskazań, żeby ewentualny upgrade tych głośniczków tutaj dokonać. Jeżeli chodzi tutaj o sam palmrest, no to musimy wszystkie śrubki z napisem P wykręcić. Jedne będą nam wychodzić lżej, drugie będą nam wychodzić troszkę ciężej, ponieważ gdyż tutaj te z tyłu zwłaszcza trzymają aluminiowy korpus zawiasów, przez to mogą się wykręcać z troszkę większym oporem, ale nie przejmujcie się, jeżeli byście tutaj mieli taki temat. Kręcić, aż wykręcicie, tutaj nic się absolutnie nie stanie. Tutaj mamy tyk, tutaj pyk i zaraz będziemy mieli cały palmrest zwolniony i myślę, że zaraz będziemy mieli jasną sytuację, jak tutaj wygląda kwestia samych naszych głośników. Ok, mamy śrubki wszystkie wykręcone z palmrestu. Spójrzmy jeszcze tylko tutaj na kieszonkę od dysku, którą sobie też wykręcimy, sam dysk sobie wyjmiemy. Zobaczymy, jak to tutaj nam wszystko podchodzi. Od dysku mamy taką grubszą śrubkę, nie da się jej pomylić z żadną inną, ponieważ gdyż ona ma troszkę inny skok gwintu i troszkę większą średnicę. Po wykręceniu takiej śrubki, taki dysk po prostu sobie wyjmujemy z kieszonki, opuszczając lekko, tak jak widzieliście, tą pokrywkę, bo ona jest na takiej zasuwce z zatrzaskiem. Sam dysk tutaj mamy IBM Travelstar, 10 GB, 4200 obrotów, 2 MB pamięci cache. Jest to typowy, standardowy dysk montowany w tamtym modelu, w tamtym okresie. Żeby jeszcze wyjąć sam palmrest, potrzebujemy odpiąć wtyczkę od touchpada. Jeżeli nie wypniemy tej wtyczki od touchpada, która automatycznie jednocześnie jest wtyczką od samych głośników, no to będziemy mieli problem, ponieważ gdyż jak zerwiemy tą taśmę, no to będzie troszkę lipa, bo no nie dostaniemy takiej nigdzie w sklepie, więc tutaj zalecam absolutną ostrożność, jeżeli byście się za ten model w ten sposób chcieli wziąć. Tutaj jeszcze wykręcimy sobie dwie śrubki z zawiasów. Zasadniczo to nam tutaj powinno załatwić całą sprawę. I w momencie, kiedy już tutaj mamy wszystko wykręcone, pociągamy delikatnie na prawo i lewo taśmą od matrycy. Żeby sobie tutaj jeszcze ją całkiem uwolnić, wykręcamy śrubkę z tego stędu i samo skrzydło matrycy będziemy mieli już tutaj uwolnione i możemy sobie go delikatnie oczywiście wyciągnąć. Mamy całą matrycę na wierzchu. Samą matrycę sobie odłożymy na bok i w tym momencie mamy już zwolniony cały palmrest i również możemy go sobie tutaj, tu mamy jeszcze delikatny zatrzask, więc musimy sobie tu troszkę podważyć, żeby niczego absolutnie nie złamać. I w momencie, jak już sobie ten zatrzask zwolnimy, to naszym oczom ukazuje się cały palmrest.
I teraz tak, już sobie tutaj tę płytę główną odłożymy, bo widzę, że tutaj te głośniki mamy w takiej nie najlepszej formie, dlatego zaraz Wam pokażę, o co chodzi i spróbujemy sobie temu zaraz zaradzić. Jak widzicie, tutaj mamy membrany silikonowe i nie wiem, czy to tutaj dobrze widać, czy nie, ale one już całkowicie sparciały. One są takie, że tutaj są w zasadzie połamane. Ktoś tutaj próbował sobie poradzić z ich bzyczeniem, ponieważ wklejał tutaj takie stójki, ale to nie o to chodzi. Te stójki tutaj nic nam nie pomogą, ponieważ gdyż nie harczy sama obudowa tego głośnika, a harczy ten głośnik ze względu na membranę, która tutaj jest ewidentnie uszkodzona. Ona po prostu sparciała nam w tym miejscu i jest już dziurawa. Ona jest już w tej chwili całkowicie plastyczna i moglibyśmy ją całkiem wyjąć. I analogicznie jest z tej strony. Te głośniki są po prostu zużyte. Teoretycznie moglibyśmy zregenerować tą membranę, no ale szczerze powiedziawszy nie ma sensu. Poza tym zajęłoby to tyle czasu i byłoby to tak pracochłonne, że wręcz wydaje mi się ten pomysł całkowicie bez większego sensu, zwłaszcza że te głośniki tutaj do tego sprzętu posiadam, więc myślę, że wymienimy Tomkowi na rewizję, która została poprawiona. Pokażę Wam, jak została poprawiona i dlaczego tak będziemy robić, a nie inaczej, bo te, które tutaj Tomkowi założymy, są już tak zrobione, że się nam nie zużyją. A jako dawcę do tego pomysłu użyjemy sobie Inspirona z serii 8200. A ja Wam już pokażę, jaka jest różnica pomiędzy Harmanami starej generacji, a Harmanami nowej generacji. Jak widzicie, te nowsze są zbudowane już zupełnie inaczej. Ta membrana jest zrobiona z innego tworzywa i tutaj nie ma mowy o żadnym harczeniu. Więc, jak wcześniej wspomniałem, zrobimy tutaj Tomaszowi upgrade tych głośników, tak, ażeby to tutaj fajnie banglało. Więc tak, to sobie tutaj odciągniemy, żeby się dostać do tej taśmy, bo musimy ją sobie tutaj lekko wypiąć. O, widzicie, delikatnie. W momencie, jak sobie tutaj podważacie tą taśmę, delikatnie trzeba zwolnić tą kieszonkę. Nie można za te tutaj stędy zbyt mocno szarpać, ponieważ gdyż wyrwiecie sobie całą konstrukcję. Więc cokolwiek tutaj w tym temacie robicie, zawsze jeżeli chodzi o takie gniazda, zalecam Wam szczególną ostrożność, ponieważ bardzo łatwo je uszkodzić, a tego byśmy przecież nie chcieli. Później dorwać taki touchpad z takim gniazdem, żeby to wszystko pasowało, zasadniczo graniczy z cudem. Więc tak, i myślę, że te głośniczki odeślemy Tomkowi, tak żeby sobie zobaczył, jak to tutaj wygląda. No i kurczę, kolejny problem, a mianowicie mamy tutaj popękane stędy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy nie. Tutaj mamy jeden pęknięty, który nie trzymał. Tutaj mamy drugi, który właśnie się rozleciał. Zaraz tutaj spróbujemy też temu zaradzić i zrobić tak, ażeby było jak najbardziej dobrze. No, tak to jest czasami w tych starszych sprzętach, że niestety w pewnym momencie już nie wyglądają najlepiej. Plastiki się nam utleniają. No i jest jak jest. Korzystając z okazji, po raz kolejny chciałbym wszystkim wspierającym ten kanał serdecznie podziękować za wsparcie, ponieważ gdyż ten kanał jest dla Was i tak naprawdę dzięki Wam chce mi się tutaj coraz więcej nowych rzeczy ogarniać. Myślę, że Wam również podobają się coraz to nowsze tematy. Tutaj sobie włożymy teraz ten gładzik, który już jest super wyczyszczony. Ułożymy sobie go w stędzie. Założymy sobie tutaj tą blokadkę. Musimy lekko tutaj odciągnąć te metalowe stędy. Włożyć ją tutaj i cyk, zaskoczyło. To sobie tutaj z powrotem nagniemy. I tutaj sobie możemy już w tym momencie przejść może do montażu tych poprawionych rewizji Harman Kardonów. One tutaj są tak skonstruowane, że żaden problem nie powinien już Tomka gryźć, jeżeli chodzi o bzyczenie tych głośników. Dobra, mamy to.
Więc bierzemy sobie teraz kadłub Tomka i wkładamy sobie to ładnie jako całość. Pyk. I mamy tutaj cały armrestik złożony, jest super. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć tutaj skrzydło matrycy, podłączyć i zobaczyć, czy to nam tutaj nadal wszystko śmiga. A jeżeli nam śmiga, to musimy sobie zobaczyć, czy tutaj jest system, a jeżeli jest system, to jak wygląda dźwięk. Dobra, no to w takim razie do czego doszliśmy i na czym stoimy? Stało się tutaj kilka rzeczy, może nie stało, a po prostu doszedłem do kilku rzeczy, mianowicie tak, jeżeli chodzi o Inspirona 8000, pomimo tego, że w sieci wszędzie pisze, że jakby opcjonalnym upgrade'em dla niego jest GeForce MX Go 4440, no w żaden sposób nie jestem w stanie zmusić go tutaj do działania, więc jeżeli chodzi o samą kartę graficzną, musimy tutaj pozostać przy wariancie GeForce 2 32 MB, który był oryginalnie w tym kadłubie. Próbowałem GeForce'a 4, próbowałem Quadro, próbowałem wszelkie inne wariacje. Jedyne co startuje to GeForce'y z serii 2 w wersji 16 i 32 MB. I nic tutaj w tym temacie za bardzo zrobić nie możemy. Szkoda, ale kurczę, no szczerze powiedziawszy, mam Inspirona 8100, który zasadniczo w zasadzie zbyt wiele się nie różni. Mam go tutaj, w tym miejscu. Jak widzicie, jest cały fajnie kompletny, działający. Problem polega na tym, że tutaj, może nie problem, ale fakt jest taki, że tutaj bez problemu, gdy nam ten GeForce'ik startuje, czwóreczka, zarówno Quadro, jak i wszystkie wariacje, które przetestowałem, natomiast no, w tym kadłubie z serii 8000 tego nie przeskoczymy. Dlaczego tak jest? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Zaktualizowałem nawet BIOS z wersji A21 do wersji A23, bo okazało się, że takowy BIOS w tym przypadku jest i nie ma żadnego problemu. Natomiast no nie da się, nie przeskoczymy tego, szkoda, ale no sorry Tomku, próbowałem wszystkiego co się da i tego zrobić się niestety nie da. Już Wam tutaj pokażę, że na 8100 ten GeForce 4 bez problemu startuje, bo mi coś tutaj nie chce. O, teraz mi do BIOSu ładnie wejdzie. Dobra, mamy kontynuację i no widzicie, tutaj mamy GeForce 4 Go 64 MB. Coś takiego chciałem tutaj zafundować Tomkowi. Może nie tyle zafundować, co ogolić podczas upgrade'u, natomiast no nie da się, no kurde, nie przeskoczymy tego. Dlatego też no musimy zostać przy jego oryginalnym wariancie. Z rzeczy, które do tej pory udało się zrobić, no to tak, wymieniliśmy na pewno głośniki, to już mówiliśmy wcześniej. Po głębszym sprawdzeniu okazało się, że sekcja też już tak średnio bym powiedział domaga. Dlatego też wymieniliśmy sekcję. Sekcję wymieniłem z wersji 90W, więc sekcja jest porządniejsza, mocniejsza. Te rzeczy oczywiście odsyłam Tomkowi. Będzie miał w razie czego, jakby co na części, gdyby się cokolwiek, kiedykolwiek wydarzyło. No i co? No i jeżeli chodzi o sam kadłub, no to jeszcze z jednej niefajnej wiadomości dla Tomka, nie wiem czy był tego świadom, czy nie, ten bank pamięci jest nieaktywny. Prawdopodobnie skurczybyk się odlutował od temperatury, trzeba by całe gniazdo przelutować na nowo. Tutaj na kanale tego nie zrobimy, ponieważ no, to jest sprzęt retro, tutaj wszystko po drodze jeszcze może się zdarzyć i jakkolwiek u siebie pewnie podjąłbym takie ryzyko, tak tutaj z racji tego, że pomimo niedziałającego tego banku wszystko tutaj bez problemu śmiga, to zostawimy to w takim stanie jak jest. Dlatego też zostaniemy przy wariancie 128 MB i na ten moment, jeżeli chodzi o kadłub, to go sobie odłożymy na bok i zajmiemy się skrzydłem matrycy, gdzie mamy tutaj luźniutkie zawiasy, które Tomek też chciał w jakiś sposób sobie tutaj poprawić. Mam, jak wcześniej wspomniałem, zawiasy, które tutaj bez problemu nam tą robotę zrobią. No ale co trzeba, to trzeba. Trzeba tutaj to gniazdo, znaczy trzeba tutaj to skrzydło całe otworzyć, wyjąć i podmienić zawiasy. Ok, to sobie wyciągniemy. Musimy sobie jeszcze tutaj wyciągnąć te gumeczki.
wszystkie 4, ponieważ gdyż w każdym z tych gniazd powinna być śrubka. Czy jest, zaraz sobie zobaczymy, być powinna. Szczerze powiedziawszy, akurat tutaj to jest tak fortunnie zrobione, że nawet gdyby tych śrubek nie było, to skrzydło matrycy całkiem nieźle się samo z siebie trzyma. Więc nic by się tutaj nam nie rozleciało. Ok, ściągniemy sobie ramkę i uwolnimy sobie zawiasy. Szczerze powiedziawszy, panie Tomku, tutaj ta taśma też już jakby do najlepszych chyba nie należy, bo jak widać tutaj się już dostają bąbelki powietrza. Nie wiem, czy to tutaj widać. Pokażemy to tutaj może lepiej na kamerze. O, ona już tutaj zaczyna nam bąblować, więc myślę, że tą tasiemkę też tutaj spróbujemy sobie jakoś poratować. I razem z zawiasami sobie to tutaj spróbujemy ogarnąć. No i widzicie, no pomimo tego, że laptop jest w naprawdę bardzo ładnej kondycji zewnętrznej, no to troszkę go tutaj rzeczy boli. Aczkolwiek myślę, że po skonfigurowaniu teraz, tak jak to już mamy zrobione, Tomkowi nie powinno już tu nic specjalnie świrować. Dobra, i teraz jak już mamy odkręcone wszystkie śrubki, delikatnie sobie podważamy palcami z każdej strony ramkę i jesteśmy w stanie sobie uwolnić całe to z ramy. Ramkę sobie odkładamy na bok. Same zawiasy tutaj jeszcze są do skrzydła przykręcone na dodatkowych śrubkach i szczerze powiedziawszy tutaj mam głęboką nadzieję, że żaden stent nie jest uszkodzony, ponieważ nie mam takiego ładnego skrzydła, które bym mógł Tomkowi dać na podmianę, więc trzymajmy kciuki, żeby tutaj nic wewnątrz połamane nie było. O, śrubka nam tutaj jeszcze wpadła, dobra. No i co? No i zasadniczo mamy tutaj to skrzydło zwolnione, tak? Więc ono jeszcze tutaj jest na zatrzaskach. Te zatrzaski musimy sobie delikatnie podważyć i zwolnić. I w momencie, jak sobie to tutaj zwolnimy, no to możemy wyjąć jakby całość. Co go tutaj jeszcze trzyma? Tutaj jeszcze sobie, wykręcimy całą matrycę. Dobra. Mamy z każdej strony 3 małe śrubeczki, które potrzebujemy sobie wykręcić, żeby sam wyświetlacz sobie wyjąć. I w momencie, kiedy sobie to zrobimy, no to możemy wyjąć matrycę, a następnie zająć się zawiasami. Dobra. No i jak sami widzicie, film jakby jest z małą ilością cięć. Jest to chyba jeden, albo będzie to jeden z najdłuższych filmów, jakie tutaj mam na kanale, bo troszkę się tutaj dzieje, prawda? Dobra, mamy tutaj zwolnioną samą matrycę z taśmą i inwerterem. Tak to wygląda. Z tyłu jest inwerter, który służy do podświetlania tutaj zasilania samej świetlówki. Tutaj mamy całą taśmę. Matryca jest 30-pinowa. Jest to matryca firmy IBM. Firma IBM się nam kłania. I ok, odłożymy sobie ją tutaj na bok, a przejdziemy do samych zawiasów. A same zawiasy są tutaj same zintegrowane jeszcze z ramą. I jak widzicie, jest to tutaj bardzo mądrze zrobione, z tego względu, że sama matryca, skrzydło, zawiasy nie trzymają się wcale na plastikowej tutaj ramce, a na tym całym korpusie. Dzięki czemu po przeszło tak naprawdę 20 latach mamy tą klapę w dobrym stanie i nie mamy tutaj żadnych pęknięć. Dlatego, że całość tutaj pracuje w tym metalowym korpusie. Odłożymy sobie tutaj na bok.
Same te zawiasy, jak widzicie, tutaj mają luz, one już są zupełnie wyrobione. Nie jest tak, że można sobie je same wymienić, ponieważ one są tutaj nitowane do tej ramy, całość jest zintegrowana, więc trzeba skołować całą taką ramkę. Ale tak się akurat składa, że ja tutaj takie coś posiadam. Dobra, mamy to tak i teraz sobie wyjmujemy całe skrzydło. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj Sharp UXGA 15 cali. Ten panel jest zasadniczo lepszy od tego, który ma Tomek. Ma troszkę lepsze parametry i szczerze powiedziawszy, ja tych UXGA z Sharpa troszkę mam, więc no, zastanowię się jeszcze, ale nie wiem, czy nie zamontujemy Tomkowi tego Sharpa. Zobaczymy. Dobra, co? Wrzucamy mu tego Sharpa? Wrzucamy mu tego Sharpa. Co tam? Ja mam tych Sharpów trochę. Niech stracę. Niech stracę. Dobra, mamy to. I mamy to. I tutaj sobie musimy wkręcić śrubkę od taśmy matrycy. Ciach. Tutaj już mamy to ogarnięte. A następnie skręcamy sobie skrzydło do prowadzenia zawiasów. Po 3 śrubki z każdej strony. Dobra. No i co? No i tutaj zanim zaczniemy działać dalej, no to sobie zakładamy te zatrzaski. Zatrzaski dopasowujemy tak, żeby nam tutaj ładnie cała ramka podeszła. Ostrożnie, ale też z dozą takiego umiarkowanego nacisku, ponieważ je tutaj trzeba spozycjonować. Trzeba je tutaj momentami ukierunkować. Wszystko nam tutaj musi zatrzasnąć. Zanim zaczniemy zakręcać śrubki, ma to nam wyglądać tak, że nigdzie nic nam ponadmiarowo nie odstaje, nie brzuszy i jest dobrze. Bo później jak sobie to już założymy i nam będzie brzuszyć, no to będzie ciężej to ukierunkować. A tak to mamy elegancko. Dobra, no to sobie skręcamy śrubeczki i zaraz sobie tutaj skręcimy tą matrycę do kadłubka i myślę, że będzie gitarra. Dobrze, mamy to, teraz śrubki z drugiej strony, później gumki i powinno nam działać. Kurczę, ciach. Generalnie, jeżeli macie jakiś sprzęt, który chcielibyście sobie odświeżyć albo w ten sposób przeglądnąć, no to jak najbardziej mogę Wam w tym pomóc. Jeżeli chodzi o koszty, to jest kwestia dogadania. Jeżeli chodzi o części, jeżeli mam, no to pomogę. Jeżeli nie mam, no to nie pomogę. Generalnie nie widzę problemu, żeby komuś taki sprzęt również przeglądnąć. Robię to już od bardzo długiego czasu, więc jeżeli, jak to kiedyś mawiał jeden z moich znajomych, jak mogę, to pomogę, jak mam, to dam. Ok, mamy tutaj gumeczki i już tutaj jeszcze jedna i jeszcze jedna. Dobrze, więc ok. Samo skrzydło mamy zazbrojone, bierzemy sobie kadłubek i wkładamy skrzydło matrycy. Skrzydło matrycy sobie wkładamy ostrożnie, żeby tutaj też niczego sobie nie uszkodzić. Musi nam równomiernie siąść tutaj na równi z tymi bokami. Jeżeli tu jest wszystko ok, no to przechodzimy do podłączania sygnału. I jak już mamy podłączony sygnał, no to zanim zaczniemy skręcać, możemy sobie kontrolnie sprawdzić, czy wszystko jest ok. Podłączamy sobie w tym momencie przycisk Power. Ja tutaj mam taką gumkę ze swojego Inspirona do odpalania na krótko, bez żadnego kombinowania. I tutaj już widać, że ten kolor i ekran ogólnie jest
w lepszej kondycji niż to, co tutaj miał Tomek. Widzicie, czy nie widzicie? No i dobrze, no i tutaj generalnie nam się konfiguracja nie zmieniła, natomiast jak widzieliście, zrobiliśmy sobie cały przegląd, mamy tutaj wymienione parę części, skręcamy go teraz do kupy, no i co? No i myślę, że widzimy się na kolejnym odcinku, gdzie zainstalujemy sobie tutaj system operacyjny, zrobimy jakieś testy, czy to tutaj wszystko nam poprawnie bangla. I jeżeli nam wszystko poprawnie bangla, no to odeślemy ten laptop Tomkowi. Mam nadzieję, że będzie zadowolony z tego, co udało się zrobić i nie będzie mu przykro z tego, co nie udało się zrobić. A na ten moment, cóż, jeszcze raz chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszelkiego rodzaju wsparcie, czy to wsparcie finansowe, czy to wsparcie, jeżeli chodzi o sprzęt czy części. To naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy i jakby nie to, niejednokrotnie wielu projektów nie byłbym w stanie zrobić. A dzięki temu razem bawimy się na tym kanale, Wy sobie oglądacie, ja sobie działam i wszyscy są chyba optymalnie zadowoleni. Więc cóż, pokrótce, pomimo tego, że materiał jest mega długi, z mojej strony to by było na ten moment tyle. Dzięki, cześć!